moim przypadku to było 9 hektarów użytków, z czego było tam około 8 sztuk bydła. Łącznie będzie obsługiwał system Falcon 400 sztuk. Cały czas mają to paszę świeżą. W tej chwili odnotowujemy wzrost około 1,5 litra. Czy miało to znaczenie, że to jest produkt polski? Obecnie na zadawanie paszy dla bydła mlecznego nie poświęcam praktycznie czasu do spółdzielni mleczarskiej Mlekpol w Krajewie. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi swoje najnowsze technologie w hodowli bydła mają. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was do miejscowości Elżbiecin. Jesteśmy w okolicach Grajewa w województwie podlaskim i odwiedzamy gospodarstwo rodziny Łebkowskich, w którym od nieco ponad miesiąca pracuje robot tutaj właśnie podlaskiej produkcji firmy Euromilk, robot Falcon, który automatycznie karmi krowy w oborze, w której właśnie się znajdujemy. Ze mną jest pan Krzysztof Łebkowski, właściciel tego gospodarstwa. Jak duże gospodarstwo pan prowadzi, ile hektarów, no i jak duża jest ta hodowla, która jest tutaj podstawą? Dzień dobry Państwu. Obecnie posiadamy gospodarstwo około 400 hektarów użytków rolnych. Na dzień dzisiejszy w doju jest 280 sztuk bydła mlecznego. Reszta to jest młodzież i bydło pasowe. W sumie to jest 850 sztuk bydła. Na tym obiekcie, który tutaj teraz się znajdujemy, jest 400 sztuk wraz z jałówkami i krowami zasuszonymi. Falcon obsługuje w tym momencie same krowy mleczne, jak wspomniałem 280 sztuk, plus do tego są jałówki, które są na porodówkach przygotowywane do doju. Łącznie to jest około 300 sztuk do wykarmienia przez urządzenie Falcon. To jest zupełna nowość w gospodarstwie. Skąd pomysł, żeby pójść w tym kierunku, w automatyczne żywienie? Od samego początku przy budowie obory myśleliśmy tylko i wyłącznie o automatycznym żywieniu. Od razu wejdę w słowo, w którym roku obiekt powstał? Obiekt zaczęliśmy budować w 2019 roku, wprowadziliśmy się w 2020 roku wiosną i tak jak wspomniałem, od samego początku myśleliśmy o automatycznym żywieniu zwierząt. No i po kilku latach wybór padł na firmę Euromilk. Produkcja tego urządzenia i technologia nas pozytywnie zaskoczyła. Jak tutaj później Państwo zobaczycie, pobierana pasza jest za pomocą frezu, który już na wstępie powoduje rozdrobnienie paszy. Czyli wcześniej wóz paszowy samojezdny pewnie tutaj obsługiwał krowy? No akurat nie, ze względu na to, że to dosyć duża inwestycja była, tak jak dla nas, bo startowaliśmy od 47 sztuk krów mlecznych. Ale oczywiście przed budową była poszerzana baza w postaci dzierżawy, kupna, pól, łąk. Także mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby pobudować ten obiekt. Mieliśmy w tym okresie około 200 sztuk bydła łącznie. Także tutaj kwestia zamysłu budowy na roboty udojowe narodziła się w 2011 roku. Gdy zobaczyłem po raz pierwszy ten system, jak on doi. No i powstała ta decyzja, że budujemy na 4 roboty z racji tego, że mieliśmy już zapas jakby ziemi, park maszynowy już był, także to spowodowało ten rozwój. Z jakiego poziomu w ogóle pan startował, panie Krzysztofie? Znaczy, początki to są 1993 rok, gdy przyjąłem gospodarstwo. Pewnie jak wiele gospodarstw, rodziny w tamtym okresie tutaj na Podlasiu były to gospodarstwa rozdrobnione, małe. Ta powierzchnia była w moim przypadku to było 9 hektarów użytków, z czego było tam około 8 sztuk bydła, trochę trzody. Tutaj wszystko robicie rodzinnie w gospodarstwie, we własnym zakresie? Tak, pracujemy z żoną wraz z 3 dzieci, 2 synami i córka. Jest to gospodarstwo rodzinne, pomagają, można powiedzieć, cały czas w gospodarstwie. No, pracy tu jest na pewno co niemiara. Roboty, tak jak pan powiedział, już pracują od kilku lat i to nie była nowość na rynku, ale taki automatyczny system żywienia, no to trochę tutaj pan jednak czas wyprzedzał. Widziałem bynajmniej to zagrożenie w postaci osób do pracy, tak? Jednak w gospodarstwie to trzeba poświęcić dla
tych zwierząt być dyspozycyjnym 24 godziny na dobę. Niekoniecznie tyle jest pracy, ale 24 godziny na dobę trzeba być dyspozycyjnym, tak? Być na tych obiektach, obserwować, co się dzieje, niedziela, święta. Nie możemy tego wykluczyć, nie możemy tego jakoś zamknąć. Także ta automatyzacja bardzo dużo tutaj pomaga i w jaki sposób uzupełnia tą pracę ludzką. Może Panie Krzysztofie, to trochę tutaj szczegółów chciałbym poznać, jeśli chodzi o ten obiekt. Jakie on ma wymiary i jak duża jest ta kuchnia? Ile miejsca musiał Pan przeznaczyć pod to tutaj, pod ten automatyczny system żywienia? Obora ma szerokości 36 metrów, długości 112,40. W Kalenicy ten obiekt jest wysokości 11,80. Sama kuchnia ma powierzchnię około 170 metrów kwadratowych. Akurat tyle miejsca nam zostawało. Miało to być na początku takie pomieszczenie rezerwowe, tak, do ewentualnego zamontowania automatycznego systemu zadawania paszy. Ten czas jakoś ze względu na inwestycje, na wszystkie koszty, turbulencje związane w gospodarstwie, w ogóle w rolnictwie, tak, wahania cen, różnie to bywało. Także ten system był jakby odciągnięty w czasie zamontowania. Do tej pory rozdawaliśmy wozem ciąganym, tak, 13 metrów sześciennych, co było bardzo uciążliwe do rozdania obsługi tego gospodarstwa. Było to czasochłonne, tak. Kosztowało to dużo godzin, 2 osoby i 3 sprzęty, czyli wóz paszowy, ciągnik, no i ładowarka. Teraz się to pewnie diametralnie zmieniło. Ile czasu Pan poświęca w takim razie w chwili obecnej na zadawanie paszy? Obecnie na zadawanie paszy dla bydła mlecznego nie poświęcam praktycznie czasu poza 2 godziny na 4 dni do załadunku tej tak zwanej kuchni, która tutaj jest obsługiwana przez Falcon. Pozostałą część jeszcze krów na samym końcu obiektu obsługujemy wozem paszowym ze względu na inną strukturę paszy i dopracowanie poprzez, jesteśmy w trakcie już tutaj, zamówiony jest wycinak, który też będzie dowoził bloki do kuchni i będziemy mogli wtedy już ustawić następną grupę na samym końcu obiektu, jak tutaj widzimy, gdzie będzie to obsługiwała następne 100 sztuk. I jestem tutaj pozytywnie nastawiony ze względu na to urządzenie, gdyż tutaj zapewnienie ze strony firmy Euromilk było na obsługę tylko i wyłącznie krów mlecznych. Dziś widzimy, że tego czasu jest zapas, także są już prowadzone rozmowy ze względu na to, żeby za niespełna 2 tygodnie próbować już obsłużyć tamtą grupę, czyli łącznie, tak przewidujemy, łącznie będzie obsługiwał system Falcon 400 sztuk. Tylko zaznaczam, że te 100 sztuk będzie żywione jedną paszą bez kukurydzy, i nie będzie tyle sypanych środków, czyli soi rzepaku, czyli ten Falcon nie będzie spędzał tak długo czasu w kuchni. Pozwoli mu na to, żeby rozwieść około 3 ton dodatkowo paszy na ostatnią grupę żywieniową. To była mocno ryzykowna, można powiedzieć, decyzja, bo to jest dopiero drugie takie urządzenie zamontowane w Polsce i na świecie tutaj, tak trzeba odpowiedzieć. Dlaczego Pan wybrał właśnie system Euromilk? Czy to, że to jest polski producent, też miało znaczenie? Tutaj się z Panem oczywiście zgodzę, że to było ryzykowne, tak? Oczywiście to, co jest na rynku, akurat wchodzi, jest nowe, zawsze wiąże się z ryzykiem. Nie ma jeszcze tego doświadczenia czy takiej praktyki, lat praktyki w stosunku do różnorodnych obiektów, tak? Bo są różne obiekty. Akurat w moim przypadku decyzja po rozmowie z prezesami firmy Euromilk i z technologami rozwiała jakiekolwiek wątpliwości co do zamontowania tego systemu. Oczywiście, czy miało to znaczenie, że to jest produkt polski? Powiem, że tak, jestem też jako użytkownik dumny z tego, ale przede wszystkim miało ogromne znaczenie jakość tego urządzenia. Forma, jaką on pobiera, to, że jest w pełni, co firma tutaj podkreśla, wyprodukowany w Polsce, tak, z polskim oprogramowaniem, ale główną, najważniejszą to była bezsporna taka decyzja, jakość tego urządzenia. I podejście firmy do zamontowania. To nie było na zasadzie takiej, że dobrze, mamy urządzenie, pan kupuje i jest sprawa załatwiona. To było szereg rozmów, pomiarów i dopiero po pomiarach kuchni, obiektu, po przeliczeniu sztuk zapadła ta decyzja i gwarancja, że tutaj to się sprawdzi, tak?
I to było głównym wyznacznikiem. To czym on tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o dane techniczne tej maszyny, wygrywa z konkurencją? To znaczy, jak tutaj Państwo później dalej nakręcicie i zobaczycie, to jest bardzo skomplikowane, ale proste urządzenie. Nie potrzebuje dodatkowego miejsca, my mieliśmy już to miejsce w naszym obiekcie. Pobór frezem, system mieszania jest bardzo ważny. Czas, który spędza w boksie. Nie jest to poprzez to, że pobiera frezem, nie jest to długi czas, który spędza w boksie do pobrania każdego asortymentu paszy. No i przede wszystkim struktura, którą po wymieszaniu widzimy na stole paszowym. Mieliśmy badania sit w różnych punktach stołu paszowego i ona była jednolita. Ci, którzy przechodzą na roboty udojowe, mówią, że pierwsze dni są nieprzespane, a u Pana były przespane pierwsze dni z automatycznym systemem żywienia? Tutaj muszę oddać wielki szacunek dla firmy Euromilk, dla osób, które tutaj montowały, zajmowały się montażem. Zrobili to bardzo perfekcyjnie. Wszystkie jakiekolwiek uwagi zostały uwzględniane w trakcie nawet montażu. Nie było czegoś takiego, że to my trzymamy się schematu. Było naprawdę profesjonalnie to wszystko dopracowane. I te pierwsze dni to nie jest jak przy udoju, że tam trzeba gdzieś tam zwierząt podganiać, pilować. Pierwsze dni były bardzo spokojne, przespane i wręcz powiem takie na luzie, chociaż montaż był prowadzony w ekstremalnych warunkach, bo akurat w tym momencie mieliśmy bardzo niskie temperatury zewnętrzne, dochodziły do minus 30, tam odczuwalne powyżej minus 30. W obiekcie no tyle nie było, ale na zewnątrz też były wykonywane prace ze względu na montaż przy silosach paszowych, podajników i tak dalej. Także tutaj firma spisała się perfekcyjnie. To muszę podkreślić bardzo mocno. A jak krowy zareagowały na zmianę tego urządzenia? Bardzo pozytywnie. Wzrost był gdzieś, w tej chwili odnotowujemy wzrost około 1,5 litra na sztukę dziennie i oczywiście... W tak krótkim okresie, 1,5 litra? Dokładnie. To następowało. Tutaj trzeba być, też muszę być bardzo też precyzyjnym, to też się wiąże z redukcją też w stadzie, tak? Ale jest to odnotowane. Pozytywne to jest, ze względu na to, że jest dostarczana pasza przez 24 godziny cały czas świeża na stół paszowy. Chętnie krowy wtedy podchodzą, tak? Chętnie pobierają. Nie ma tej separacji paszy przez zwierzęta, tak? Cały czas mają to paszę świeżą. No i przede wszystkim przy automatycznym systemie żywienia nie ma tak częstego sprzątania stołu paszowego, czyli tych niedojadów tak zwanych. Wcześniej to było przy wozie paszowym robione codziennie. Dziś jest to wykonywane raz na 2 tygodnie, w zależności jak tam mamy czasu, znamy co jest na stole paszowym, także to jest niewiarygodne udogodnienie. Czyli urządzenie działa przez całą dobę. Pan tutaj jakoś programuje te przejazdy? To znaczy jest to raz zaprogramowane. To fajną funkcją jest też w tym systemie, w tym urządzeniu, że jeżeli jest redukcja gdzieś na oborze, czyli w postaci zmniejszenia lub zwiększenia sztuk mlecznych, wtedy tylko po prostu w aplikację wchodzimy, zmniejszamy liczbę krów i automatycznie system sam już to przelicza i pobiera mniej paszy. No dobrze, muszę Pana zapytać o koszty, Panie Krzysztofie. Jakby porównać to do takiego tradycyjnego systemu żywienia, czy to wozu paszowego, ciąganego, czy samojezdnego, to jak to tutaj wypada? Jakie to były mniej więcej koszty? Mówimy o kosztach zakupowych. Podobne są. Okay. Tak mogę to powiedzieć, że są podobne. To jest koszt około 1 000 000 złotych netto. Też trzeba zwrócić uwagę, ja tutaj nie chcę nawet mówić o pewnych stałych liczbach czy kwocie, stałej kwocie, bo to jest uzależnione też co montujemy poza urządzeniem, ile zasobników, ile paszociągów, tak? Ile boksów kuchnia liczy, to od tego też zależy bardzo dużo, nie? Dużo energii potrzebuje to urządzenie? Zużycie baterii to jest około 10-12% na jeden przejazd. Po każdym przejeździe urządzenie jest ładowane w stacji, która jest w momencie zasypu witamin wszystkich, tak? W tym momencie jest doładunek. Koszt w moim przeliczeniu tutaj na ten tylko i wyłącznie obiekt, gdzieś tam odejmując właściwie koszt załadunku, jest dużo niższy niż tradycyjnie rozdawaliśmy to wozem paszowym, zaznaczam też 13-metrowym, tak? Aczkolwiek mieliśmy od firmy na czas uruchomienia 20-metrowy wóz paszowy, ze względu na to, że już tamten nam się bardzo zużył. Także te koszty też gdzieś były, większy ciągnik, większe spalanie, większa masa w wozie paszowym były porównywalne.
Tutaj gdzieś obliczaliśmy dziennie w założeniu dla nas do rozładunku, do zadania tej paszy właśnie, to gdzieś koszt był około 70-80 zł koszty paliwa. No teraz widzimy, że są bardzo wysokie te koszty paliwa, chociaż energii też, ale jest to tańsze. Z czego się TMR u Pana składa? Jak to mniej więcej wygląda? Bazujemy tak na siano-kiszonce z trawy, siano-kiszonka z kukurydzy, wysłodki. No i dodatkowo jest zboże mielone, kukurydza mielona, soja, rzepak. No i dodatkowo są witaminy, bufory. Naszym celem jest powrót do 40, bo mieliśmy prawie 40 litrów na robotach udojowych, 40 tam było bardzo blisko. Chcemy do tego ponownie wrócić. Niestety 2 lata wcześniejsze spowodowały, gdzieś tam była susza, gdzieś tej paszy mieliśmy mniej, gorszej jakości, to też miało ogromny wpływ. Dlatego też był jednak ten dzienny spadek produkcji mniejszy. Gdzie Pan mleko odstawia? Na ile Pan może obecnie liczyć, jeśli chodzi o cenę za kilogram? Obecnie cały czas od początku prowadzenia gospodarstwa przez rodziców w latach 80. mleko jest odstawiane do spółdzielni mleczarskiej Mlekpol w Grajewie. Współpraca jest już, można powiedzieć, dwupokoleniowa. Myślę, że i trzypokoleniowa będzie, gdy przejmie już syn gospodarstwo, bo już częściowo przejmuje. I następna dekada też będzie w Mlekpolu i następne pokolenie. Daleko mleka nie trzeba wozić. No niektórzy się śmieją nawet, że możemy rurociągiem doprowadzić. Także, bo tutaj jest bardzo blisko. Tak, dzisiaj obecnie możemy liczyć na lekko ponad 2 zł netto za litr mleka. Przy parametrach tłuszczu w tej chwili mamy 4,5, białko jest 3,6, 3,7. Na ile by Pan wyliczył koszt produkcji litra? I tu jest bardzo złożone pytanie, znaczy takie, to można je rozszerzyć, koszt produkcji litra. Koszt produkcji litra, teraz widzimy, te ceny bardzo rosną. Na dzień dzisiejszy to kształtowało się w granicach złoty 45-7, tak? No, ze względu na te podwyżki paliwa, nawozów, kosztów wszystkich związanych z obsługą gospodarstwa, energii, to wszystko rośnie, także te koszty są wyższe, ale ja zawsze się wystrzegam jednej takiej kwestii, koszt produkcji mleka. Z tego też musimy wyżywić młodzież, odkarmić, odpoić, tak? Czyli te koszty są o wiele większe, tak? Bazując na tym wyliczenia, ja zawsze to robię na tej zasadzie koszty kwartalne, półroczne i roczne. I wtedy trzeba to wyciągnąć średnio kosztów produkcji w gospodarstwie. Bo to jest ogromnie ważne. To nie jest na zasadzie takiej, że wyprodukujemy litr mleka, ale musimy też myśleć o tym zapleczu, czyli jałówkach. Je też trzeba wykarmić, żeby później był na remont stada. Też musimy mieć na względzie powiększenie jeszcze tego gospodarstwa. O właśnie, i to jest ciekawy temat, o który tutaj chciałem Pana zapytać, czyli to nie jest wszystko, to nie jest ostatnie słowo, które Pan tutaj powiedział, jeśli chodzi o wielkość gospodarstwa. Ja myślę, że chyba nie, dlatego że też i sama specyfika produkcji mleka powoduje to, że musimy produkować coraz więcej, ze względu na to, że obsługa tych właśnie innowacyjnych urządzeń, jakichkolwiek by to nie było, czy zakup maszyn pracujących w gospodarstwie, potrzebuje tego wkładu finansowego. Też później koszty eksploatacyjne mają ogromne znaczenie, tak? Czyli to musi się wszystko bilansować. Jaka jest struktura zasiewów? Wszystko tutaj pod hodowlę, czy część Pan sprzedaje? Nie, no wszystko jest przeznaczone pod hodowlę, pod całe stado, także kukurydza i głównie tam jest około chyba tylko 30 hektarów zbóż i reszta użytki zielone, także wszystko tutaj zużywamy w gospodarstwie, nic nie sprzedajemy. No dobrze, każdy rolnik traktorem stoi, tak mi kiedyś jeden z rolników powiedział, to też muszę zapytać, jak tutaj duży jest park maszyn w Pana gospodarstwie? Myślę, że długo by wymieniać, ale te podstawowe sprzęty to są 3 ciągniki, 4 głównie, 2 Fendy, jeden 939, drugi 936, New Holland T60-50, no i wysłużony, bardzo fajny ciągnik TELS 100A. Także to są takie większe ciągniki, pozostałe tam jeszcze 2 są mniejsze, Zetor, no i tam tradycyjna, już rodzinna C330, która na pewno zostanie w gospodarstwie do końca. Na której to gospodarstwo było pewnie zbudowane, prawda? Oczywiście tak, mam co do tego ciągnika ogromny sentyment. To jest ciągnik z 1988 roku. To był drugi ciągnik w gospodarstwie, który został zakupiony
i oczywiście ze względu na ten sentyment pozostanie do końca, dopóki ja będę. Nie wiem, jak tam synowie czy córka co z tym zrobi, nie? Cieszę się, że tutaj udało się taki uśmiech na Pana twarzy wywołać tym Ursusem. Dzisiaj traktorów nie mamy polskich, można tak powiedzieć, ale mamy takie systemy. To chyba też powinno cieszyć, prawda? Jest to smutne oczywiście, że nie mamy tej rozszerzonej produkcji parku maszynowego, ciągników przede wszystkim. A z drugiej strony, patrząc na ten system, który stworzyła firma Euromilk, jest to budujące. Jestem pod wielkim wrażeniem, jestem zaskoczony tym, co firma stworzyła. Tą prostotę w zadawaniu, bezobsługowość, praktycznie załadunek kuchni na dzień dzisiejszy, jak tutaj Pan wspomniał, ten system ponad miesiąc pracuje, to tak prawie już będzie ponad 1,5 miesiąca tak na dobre, bo tak 2 pracuje z rozruchem, a na 1,5 miesiąca pracuje tak już na ostro. Nie dostrzegłem w nim na dzień dzisiejszy żadnych mankamentów. Spełnia w pełni moje oczekiwania tutaj w gospodarstwie. Jest to oczywiście fajna sprawa, że to jest, jak firma tutaj podkreśla Euromilk, jest to w 100% polski produkt przez nią stworzony od elektroniki po wszystkie podzespoły. No i przede wszystkim spisuje się fenomenalnie, tak?